Witam wszystkich hodowców w roku 2024. Tutaj powoli przygotowania do sezonu, choć niektórzy już mają już młode. My w tym roku zaczynamy troszeczkę później. Tutaj ostatnie moje lotniki. Pokrótce powiem, co robimy, jak to u nas wygląda. No, w związku z tym, że tych lotników mam bardzo niedużo, to każdy z tych lotników zostanie zbadany. Na razie ile pobraliśmy gołębi? Tu asystentki proszę powiedzieć? 16. 16 sztuk, także tych lotników nie zostało za dużo. Tu w koszu jeszcze może ich będzie z 8-9, także z 20 parę gołębi do lotu. No ale nic, ostatni rok spróbujemy uderzyć, już definitywnie ostatni rok, bo szkoda nam tych gołąbków rozmnaża, także polecą te gołąbki ostatni rok i koniec. Co robimy? No przede wszystkim w związku z tym, że jest sezon powoli rozrodczy, hodowcy, którzy się przymierzają do badań, bądź chcieliby zbadać, to powiemy jeszcze raz, jak to zrobić. Po pierwsze, przed podejściem do badania nie podajemy żadnych leków, żadnych środków na drogi oddechowe, na salmonellę, E. coli i inne świństwa, tylko po prostu gołąbki 10 dni bez antybiotyków. Najlepiej 3 dni przed badaniem czysta woda, czysta karma. Wybieramy około 10% stada. Gołąbki mają być na czczo. Nasze nie dostały jeść. Nawet dzisiaj wykąpaliśmy je, żeby się lepiej obrączki czytało. No i spisujemy te gołąbki. Pobieramy gołąbka każdego, proszę tu o. Spisujemy numerek gołębia, bo to teraz będzie spis lotowy. PL 0400, rok 18, 757. I takiemu gołębkowi pobieramy wymazik z wola w kierunku bakterii, grzybów i innych ustrojstw. My u siebie praktykujemy 2 wymazy. Pierwszy wymaz do laboratorium na posiewy. Drugi wymaz robimy w kierunku rzęsistka. Zaraz tu pod mikroskopem zobaczymy. Niestety moje gołębie już wiem, że mają rzęsiska, także no będę je przez weekend już powoli zaczynał robić kurację. W dalszej części filmu pokażemy, jak to robię. No i tego gołębia, w związku z tym, że pomimo tego, że badam kał, gołębi nie odrobaczałem na jesień, to każdego gołębia odrobaczam. Jak ja to robię? Ponieważ każdego gołębia łapię, to używamy takiego środka. Jest to nic innego jak inwermektyna. Może nazywać się to ivermectin. Jest tych środków bardzo dużo. Słusznie koleżanka mówi, może też to być U200 Stolisana, tudzież bądź Molikstop. My kupujemy to od weterynarza, od naszej zaprzyjaźnionej koleżanki. Gdyby ktoś miał problem, proszę zadzwonić, pomożemy załatwić. Takie 100 ml, taka flacha wystarcza na około, no ja myślę, że około 1000 gołębi. Koszt w granicach 100 zł. Także no, porównajcie sobie ceny, jak to wygląda. To jest 100 ml, nie 50, nie 10, tylko 100 ml. Dobra małpka, jak to ktoś mówi. I jak my to robimy? Odsączamy sobie tą inwermektynę do takiego małego naparstka. Następnie w rękawiczce po poboru materiału każdego gołąbka przejeżdżamy mu tutaj brzuszek i to się wchłania przez krew do organizmu. Jeszcze siostro, proszę z drugiej strony mi tutaj brzuszek pomalować. Dlaczego robimy to w rękawiczkach? Ponieważ ta inwermektyna wchłania się przez skórę do środka i ona odrobacza z glist, z innych rzeczy. Można też dawać to do dzioba. Ja akurat odszedłem od tego, bo to problematyczne dla mnie było, więc smarujemy tutaj. Niezależnie czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie, po 2 tygodniach, ja sobie tego gołąbka może tylko przełożę i będziemy tu powoli mówić i jechać, bo to trzeba działać. Następnie po 2 tygodniach, czy tam 10 dniach używam takiego słynnego pyrantelum, ponieważ nie chcę mi się tych gołębi już drugi raz łapać. Jedna taka flaszka rozcieńczona z wodą na karmę na 60 gołębi przez 2 dni, po 10 dniach od nasmarowania brzuszka. No i mogę powiedzieć, że tak gołębie swoje mam odrobaczane. Potem będę czekał na wyniki, w zależności od co wyjdzie, to mogę też potem pokazać, jak taką kurację przeprowadzamy, jak to wygląda. No i kał oczywiście, dzisiaj posprzątałem całe gołębniki, więc kał sobie w poniedziałek czy jutro, bo jutro też mam dzień pracujący, pomimo 3 króli, będę u fajnych hodowców w Opolu, pozdrawiam. Zbadamy ten kał, no i co, no jeżeli coś wyjdzie, to zrobimy kurację, ale już celowaną, nie jakimś tam miksem, fixem, tylko po prostu celowanym antybiotykiem, też pokażemy, jak to zrobimy. No i co, no i gołąbki powoli będziemy puszczać w pary, mi się wydaje, że gdzieś końcem lutego, może nawet początkiem marca, zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz drodzy hodowcy, jeszcze tu odnośnie filmiku od Piotrka Bugały z kontrolą antydopingową. Ja nie nagrywałem żadnego filmiku, nic nie mówiłem, ponieważ ja do dnia dzisiejszego, nawet jako płatnik, nie dostałem żadnego wyniku. Niemniej jednak zadzwoniłem do Piotrka, otrzymałem ten wynik od niego, za to dziękuję. Co prawda powinno to być od zarządu głównego, także hodowcy tutaj, którzy podejrzewali, że jakiś tam doping może być, ja to zgłosiłem tutaj, no powiem tak, że
Gdybym podejrzewał, to na pewno bym nie zgłaszał, bo nie chciałbym tu nikomu jakichś problemów robić. Także byłem pewien, tylko hodowcy już nie pomawiajcie, jeżeli macie jakieś pytania, problemy, to po prostu sami to zgłaszajcie. A ja powiem tylko ze swojej strony, że otrzymałem dużo takich, powiedzmy, dla mnie śmiesznych telefonów, że hodowcy boją się kogoś zgłosić i powiedzieli mi, że mi zapłacą więcej, tylko żeby to nie było, że to oni zgłaszają, tylko że po prostu ja zgłaszam, tak jakby nie chcieli swojego nazwiska ujawniać. Ja wydaje mi się, że tu nic złego nie zrobiłem. Tak jak mówiłem, no nie spodziewałem się żadnego innego wyniku, także gratuluję wyniku, gratuluję gołębi, a my wracamy dalej do pracy i w dalszej części materiału pokażemy, co tu jeszcze robimy. A tutaj, drodzy hodowcy, nasza czarna samica z tego filmiku, co prezentowałem, to jest nasz ostatni brakujący gołąb. To jest dziecko oryginalne Lady Black Greg, te, które zostało podarowane Darkowi Zającowi. W końcu zostały wysłane na wspólny gołębnik, które było 5 z finału, 33 z półfinału. Udało nam się tą samiczkę odkupić. Bardzo ładna, fajna, zbudowana samica. Także no, w tym roku jest u mnie, w przyszłym roku jedzie do Darka. Także zobaczymy, co się z niej uda wyhodować, no ale wydaje mi się, że takim gołębiem czarnym jeszcze z tej linii, która chodzi no i półbrat dał najlepszego asa w Rogowie w 2023 roku. Także no, Tomek Czapliński, bój się, bo tutaj zostały rzucone rękawice, żeby hodowcy dobrze wiedzieli, co się dzieje. W 2024 roku rzuciliśmy rękawice Tomaszowi Czaplińskiemu i jedna drużyna, Tomek wybrał, że tak powiem, pole do popisu na jego terenie, czyli gołębnik Rogowo. Jest drużyna Koba na Czaplińskiego, Czapliński na Kobę. Drugie wyzwanie, które ja mu rzuciłem, to jest na Krakusie. Także jest Koba na Czaplińskiego, Czapliński na Kobę na Krakusie. I z tych dwóch gołębników wyciągamy potem wyniki i zobaczymy, kto jest lepszy. Także Tomek, bój się, bo idę po Ciebie. Wzmocnienia są, to jest jeden gołąbek, ten czarny, który zaraz pobierzemy, ten z super gołębia. Tutaj jest ta druga jej siostra z innym samcem. Bardzo ładny, duży gołąb. Tu jest trzecia siostra, też czarna, która została pożyczona od kolegi Marka Parła, też pokazywałem ostatnio. No i czekamy na właściwą matkę tych gołębi, bo jest ona u pana Grzegorza. Z tego co wiemy, już pan Grzegorz tam kończy, doprowadza do stanu używalności i za chwileczkę samica do nas wróci razem z młodym po tej samicy. Także dziękujemy tu panu Grzegorzowi za dobrą współpracę, bo no, fajnie jest współpracować gołąbkami, się po prostu móc razem je sparować, podzielić. Także polecamy tutaj pana Grzegorza i jego gołębie, bo naprawdę te gołębie się bardzo fajnie sprawdzają. Także działamy dalej. Witam wszystkich hodowców. Zgodnie z obietnicą chciałem zaprezentować, jak u nas w hodowli przeprowadzamy kolację na rzęsistka. Przeprowadzam ją nie w ciemno, tak jak mówiłem wcześniej, rzęsistek wyszedł mi u gołębi, ale też wcale nie jestem zdziwiony, bo nie robiłem nic praktycznie cały sezon lotowy 2023. Nie podawałem też, praktycznie nie latałem, więc gołębie były samopasem. Ale pokażę, jak ja to robię. Gołębi w swojej hodowli razem z rozpłodem, z lotowymi, z gołębiami przyniesionymi mam około 100, więc przyjmuję dawkę na 100 gołębi. Jak to będę robił? Będę gołębie leczył z karmy. Do przeprowadzenia kuracji używam takiego oto leku z apteki. Jest to metronidazol w dawce 500 mg. Jest też dawka 250 mg. Ja używam 500 mg nie dlatego, że jest lepsza, tylko dlatego, że po prostu wychodzi taniej i w przeliczeniu jakby na tabletkę i na stężenie i po prostu według moich proporcji, które ja u siebie stosuję, to z tego listku taka jedna tabletka jest na 20 gołębi. To jest dawka dzienna. Ponieważ ja u siebie w hodowli w zimę karmię gołębie tylko raz dziennie, więc dam to jednorazowo na karmę. W lato karmię 2 razy dziennie, więc dawkę będę rozbijał na 2. Jeżeli chodzi o leczenie na gronkowce, paciorkowce czy salmonellę, to gdyby coś takiego mi wyszło, to nie leczyłbym gołębi z karmy raz dziennie, tylko 2 razy dziennie. A ponieważ jest to rzęsistek, sprawdzałem to u siebie, więc jednorazowe karmienie moim zdaniem jak najbardziej odpowiednie. I jak ja to robię? Drodzy hodowcy, więc pierwsze założenie jest takie. Powiedzmy, że moje 100 gołębi je około, żeby dobrze się liczyło, je 10 kubków. Powiedzmy 10 kubków rano, 10 wieczorem. Wiadomo, że są liczby absurdalne, ale mówię, że tak to jest. I jak ja to robię? Mając jeść 10 kubków rano, to ja po prostu robię tak, że odkładam 6 kubków tej karmy, więcej niż połowę. Do tych 6 kubków dodaję roztwór. Tutaj te tabletki, w zależności od tego, ile mam gołębi, sobie przeliczam. Jedna tabletka 500 mg na 20 gołębi. Zawijam te tabletki w kartkę. Używam łyżki do rozgniecenia. Następnie otrzymuję taki proszek. Po prostu skruszyłem to. Następnie mam tu przygotowaną wodę, około 50 czy tam 70 ml. Wrzucam to do wody.
mieszam, rozpuszczam. Chodzi o to, żeby to rozpuścić. Te tabletki się jak najbardziej rozpuszczają. Mogą na dole powstać takie białe farfocle. Nie przejmować się. Mam tu informację z Polfarmy, że są to po prostu resztki wypełniacza, który tą tabletkę wiąże. Skoro człowiek może je zjeść, to gołębiowi od wypełniacza też nic się nie stanie. I tu mam rozpuszczone te swoje tabletki w większym bądź mniejszym stopniu. Ja to sobie jeszcze oczywiście chwilę pomieszam. Następnie na tą połowę dawki, którą gołębie powinny zjeść, wlewam mój roztwór. Następnie to wszystko sobie mieszam. No i potem w zależności od przedziału, wiadomo, to poczekam 10-15 minut, żeby to wsiąkło i za około 20-30 minut, w zależności od przedziałów, ile mam gołębi, mam taki specjalny kubek z dawkowaniem, będę po prostu to dzielił. U siebie w hodowli taką kurację, ponieważ robię to jednorazowo, to daję jednorazową dawkę na 100 gołębi, czyli daję tutaj 5 tabletek, przeprowadzam ją 3 razy pod rząd. Robię to zazwyczaj o stałej godzinie, mniej więcej w południe, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, w zimę karmię gołębie tylko raz. Nie podaję tego żadne 7 dni, żadne 8 dni, 3 dni w moich gołębiach, jak sprawdziłem, to wystarcza. Oczywiście jeszcze potem skończę 3 dni, podam po jakichś 4-5 dniach, wybiorę gołębie, które miały najwięcej rzęsiska i po prostu sprawdzę, czy rzeczywiście to zadziałało tak, jak miało zadziałać. Dlaczego chcę, żeby to było robione z karmy? Po pierwsze, woda jest teraz u nas minus 12, woda zamarza. Po drugie, proszę mi wierzyć, że niektóre gołębie tej dawki nie przyjmą, ponieważ ten antybiotyk jest gorzki i gołąb napije się nie tyle, ile powinien, tylko tyle, ile musi. A są takie cwaniaki, jak hodowcy dobrze popatrzą, które potrafią po 2-3 dni nawet nie pić, wolą się śniegu na wolierze najeść, napić się z wody z roztopu, która płynie po kratach, ale po prostu nie ruszą tej wody. Także dlatego robimy to po prostu z karmy. Jeżeli chodzi o badanie kału, no to ja swoje gołębie odrobaczyłem. Dziś ponieważ nie wychodziły mi żadne glizdy, posprawdzałem to. Za około 10 dni mimo tego powtórzę jeszcze temperanterum i za około 2-3 tygodnie pozbieram kał do kontroli. Jeżeli hodowcy chcieliby sobie kał do nas zbadać, to mogą go zarówno wysłać, mogą go zarówno przywieźć na wystawę. Na pewno należy zrobić to tak, że należy to przynieść w pojemniku plastikowym, nie w szkle, tylko w pojemniku plastikowym, takim moczowym. Tu akurat tego używałem do mieszania leku, jak oczywiście za chwileczkę wyrzucę, ale żeby pojemnik był plastikowy. I najważniejsza rzecz, jeżeli macie jakieś problemy z gołębiami, czyli gołąb kuleje, chudy jest, odstaje od normy, to prosiłbym, żeby tego gołębia na przykład zamknąć na noc w koszu, wyłożyć świeżą tekturę i po nocy bezpośrednio od tych podpadających gołębi kał pozbierać i na przykład dostarczyć kał ogólny z gołębnika plus kał z gołębi, które podpadają i w tym momencie my przeprowadzimy diagnozę zarówno pod kątem pasożytów, jak i pod kątem bakterii, pod kątem salmonelli, grzybicy, proteusa, campylobactera, E. coli, innych rzeczy. Także uważam, że takie badanie każdy z hodowców przed sezonem powinien sobie przeprowadzić, niezależnie u nas czy w jakimś innym laboratorium, bądź u weterynarza, ale to jak my dbamy o swoje gołębie też przyczynia się na wyniki lotowe i przede wszystkim zdrowie gołębi w kabinie, bo co z tego, że my dbamy, a jeżeli inny kolega nie dba, te gołębie i tak spotkają się razem w kabinie. Także drodzy hodowcy, badajcie te gołębie, przynajmniej ten podstawowy kał, żeby nie rozprzestrzeniać salmonelli, E. coli, robaków w kabinie, bo to jest bardzo ważne. No i co? Zapraszam wszystkich hodowców na wystawę ogólnopolską. Nasze stoisko bardzo łatwo znaleźć. Mieścimy się zaraz przy wystawie gołębi, przy reprezentacjach. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jakieś problemy, czy chciałby po prostu zostawić materiał do badania, zapraszamy na stoisko i do zobaczenia już wkrótce. Drodzy hodowcy, też w nadchodzącym roku chciałbym, żeby ta nasza współpraca medialna była taka troszeczkę bardziej owocna. Co to znaczy? Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, na jakieś konkretne chcieliby uzyskać odpowiedzi, to bardzo proszę w komentarzach, czy na YouTubie, czy na po prostu naszym Facebooku napisać, zadać pytania. Postaramy się na nie odpowiedzieć, rozwiać Wasze wątpliwości. Tylko proszę, żeby te pytania były w miarę sensowne, a nie jakieś oderwane od kontekstu, bo niektórzy potrafią dzwonić z takimi głupotami, że nie będę podawał przykładów, ale to się aż nie chcę telefonu odbierać, jak ludzie pytają o niektóre rzeczy. No podam taki jeden przykład. Kiedyś do mnie Pan zadzwonił o godzinie 22:30 wieczorem, 7 razy telefon dzwoni, odbieram. Myślałem, że komuś coś się z rodziny stało, bo numer nieznany, a Pan z kolegą sobie pił wódeczkę i jego pytanie było takie: co ja sądzę o tym, żeby dolewać swojego moczu do gołębników do pojników, bo u niego to się bardzo fajnie sprawdza, a kolega nie wierzy. No, nie skomentuję tego pytania, także takich pytań proszę nie zadawać, bo to są pytania głupie, ale te pytania takie, które Was nurtują, bardzo chętnie odpowiemy. Także proszę pytać, będziemy po kolei odpowiadać w kolejnych publikacjach
na kolejnych filmikach.